Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Hanoi i ja dzisiaj mam umówioną wizytę w szpitalu. Trochę to zajęło, może opowiem trochę później o tym, ile godzin czekałem na umówienie tej wizyty. No coś tam się powaliło ewidentnie, ale tak, ja zamawiam teraz skuter i jadę do szpitala. Mam na pieszo jakieś 40 minut, więc odpalam aplikację Grab, zamawiam motocykl i jadę. Jest już mój człowiek, zakładam kask i jedziemy. To ładnie załadowany ten na tym motocyklu. Co on tutaj wiezie? Jakieś rośliny. Jestem już w miejscu, gdzie moje ubezpieczenie kazało mi przyjechać. Kilka minut, 4,50 zapłaciłem za ten przejazd. Teraz będę miał krew pobieraną. Krew miałem już pobraną, pani powiedziała, że wyniki będą za jakąś godzinę, więc też super. A teraz czekam na wizytę na skan. Jestem już po USG, teraz wracam do doktora. Omówimy sobie sprawę pewnie tego USG i kazał mi czekać godzinę na wyniki krwi, więc to mi zajęło jakieś 10 minut, więc jeszcze pewnie będę musiał dłużej poczekać. Jestem już po wszystkim, wyszedłem z tego szpitala. USG, pobranie krwi, zrobienie badań. Wszystko kosztowało 1060 zł, więc dużo. Na takie rzeczy trzeba uważać w podróży, bo jak będzie trzeba samemu pokryć takie koszty, no to już nie jest wtedy ciekawie, więc te ubezpieczenie jednak jakieś warto mieć. Akurat w tym przypadku było bezgotówkowo. No jedyny problem był taki, że tą wizytę załatwiali bardzo długo i to im zeszło chyba z 20 godzin. Na szczęście nie byłem jakiś umierający. Najpierw mi wysłali jakąś wiadomość, lekarz się jakiś do mnie odzywał, który chciał przyjechać do mnie do pokoju i zbadać mnie. Ja im powiedziałem, że ja nie chcę takiego lekarza, który przyjedzie mi do domu. Ja chcę, żeby przyjechać do szpitala i żeby oni mnie tutaj sprawdzili. Wiadomo, że koszty pewnie dla nich byłyby niższe, no ale ja się uparłem, że chcę jechać tutaj i przez noc, może to też powód tego, aczkolwiek ten szpital tu jest otwarty 24/7, więc jakby ktoś chciał, to by to załatwił. Bo jak rano to zgłosiłem, znowu chwilę czekałem, nikt się nie odezwał, zadzwoniłem, a jak już zadzwoniłem, zrobiłem taką lekką aferę. Dosłownie 10 minut dostaję maila z placówką, także ktoś jakiś tam zaniedbał tą moją sprawę i dlatego tak długo trwało, ale na szczęście się skończyło jak na razie dobrze. Wychodzę bez żadnych leków, mam nadzieję, że ból po prostu minie. Postanowiłem, że sobie wrócę na pieszo z tego szpitala do mojego hotelu. Mam jakieś 40 minut. Po drodze zamówiłem sobie bułę taką na śniadanie. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Wietnamu. My jesteśmy w Hanoi i musimy się wyprowadzić z tego apartamentu. Jak wiecie, północ Wietnamu nam nie wyszła tak jak chcieliśmy, musieliśmy wrócić do Hanoi, a teraz musimy się przeprowadzić z tego pokoju. Idziemy na jedną nockę na stare śmieci. Chciałam Wam bardzo polecić ten apartament i myślałam, że to zrobię, ale nie. Jeśli zobaczycie właśnie piękny apartament z dużymi oknami, to raczej nie jest coraz więcej skamu. No i wczoraj niestety mieliśmy też z tym panem tutaj nieprzyjemną sytuację. Także no oszczędzimy Wam całej tej historii. W każdym razie nie polecamy, jeśli nie chcecie się denerwować, a o to nie chodzi przecież na urlopie. Zapłacone, co śmieszne, nikt nie przyszedł, żadnej recepcji, w ogóle czegoś takiego w tym hotelu nie było. Pieniądze zostawiało się przy wyjściu w sumie z budynku w takiej skrzyneczce na ścianie. A teraz już idziemy, Marcin. Ojej, zamiast ubywać, to przybywa, ja nie wiem. Jesteśmy na starych śmieciach. Pytaliście nas kilka razy o ten apartament, tak one się nazywają, a wejście jest przez kawiarnię. Musieliśmy poczekać 20 minut, ale już nam napisał kolega, że możemy wchodzić do naszego apartamentu. Pani sprzątaczka zostawiła jeszcze swoje rzeczy tutaj, nie ma miejsca dla nas. W sensie tylko Marika na razie pojedzie, ja poczekam. No, przeniosę, najwyżej zostawię, poczekam na Ciebie. Tak wygląda nasz apartament za 83 zł. Byliśmy tu kiedyś, o do uszu. Korki do uszu nawet są. Byliśmy tu kiedyś tylko na wyższym piętrze, na 4, teraz jesteśmy na 3. Duże okno, duże łóżko, sofa, pralka, pranie sobie dzisiaj zrobimy, no i ugotujemy coś pysznego, jak znajdziemy mięso na markecie, bo tu nigdy nie wiadomo kiedy jest, a kiedy go nie ma. Zostawiliśmy nasze bagaże, idziemy teraz na market, dosłownie ulicę obok, sprawdzić czy jest mięso. Ja byłem kilka razy i kilka razy mi się nie udało, dopiero wczoraj było trafione, więc no, jestem taki sceptyczny, czy to mięso dzisiaj tam będzie. Faktycznie, a jak ja przechodziłam tą ulicą, to prawie zawsze to mięso było. To widocznie Ty chodziłeś o złych godzinach. Też mi się wydaje, że byłem zawsze później. Sklepik z warzywami otwarty, a sklep mięsny zamknięty. Tutaj powinno być otwarte i też tam dalej, ale widać nie ma dzisiaj. A, pani nam jeszcze powiedziała, że będzie o 3, czyli za jakieś 2 godziny. To przejdziemy później, bo to mięsko, no korci, żeby w końcu coś zrobić. Mari wcześniej wyszła w miacho i powiedziała mi, że już mięso jest, więc ja idę przypolować jakiegoś schaba. Jest kilka miejsc teraz, gdzie można kupić tą wieprzowinę. No świeża jest, zobaczcie, ta świnia niedawno była ubita. Ale zobaczę najpierw tu, zobaczę jak wygląda ten schab, bo szukam schabu i jeszcze tam widziałem wcześniej w 2 miejscach. Piękny kawałek schabu pani wyciągnęła, ten schab jest oczyszczony, bez żadnych takich skór. Pięknie, cały pani kroi. Niech pani cały kroi, tak, biorę całe, ile tu będzie tego? Pół kilo dopiero, tak.
Biorę cały. Do tego biorę jeszcze taki kawałek boczku. Pani to rzuca. No pięknie to wygląda. Biorę jeszcze cebulę i pomidory. Pani pokazuje właśnie na banknotach, ile wyszło za to, żeby zapłacić. Mam mięso, mam warzywa, idę gotować. Ja już w domu wziąłem się od razu za gotowanie. Boczek już podsmażony. Teraz podsmażam ten schab, on później będzie pocięty w takie lekkie, małe plasterki. Do tego już robię cebulę. Ta cebula będzie z pomidorami, z koncentratem, więc będzie taki pomidorowy sos do tego wszystkiego. Mari ponoć zrobiła zakupy i wysyła mi te zakupy tutaj windą. Nie jedzie na razie jeszcze. No dobra, jest na pierwszym piętrze winda. My mieszkamy na trzecim, więc chwilę muszę poczekać. Mryga, czyli jak mryga, to jedzie do góry. No tak, drugie i trzecie zakupy z dostawą do domu. Ale jajca. Tutaj nic nie ma więcej, bo tu jest po prostu pokój jeden i piętro. Tu jest klatka po prostu schodowa, więc nic więcej nie ma. A, są w kącie ogórasy i ziemiory. No superancko. Takie coś z tego powstało. Sos, mięso, ziemniaki, mizeria. Mari już się zajada. Moja porcja gdzie indziej. Mari, w jednym słowie. Cudo. Cudo. U mnie trochę porcja inna, bo u mnie ten boczek, który kupiłem. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Hanoi. To jest nasz ostatni dzień w Hanoi. Jedziemy dzisiaj. No tym transportem jeszcze nie jechaliśmy w Wietnamie. Jedziemy do miejscowości Ninh Binh. Lekko ponad 2 godziny będziemy jechali, ale najpierw musimy się stąd zabrać. Zabieramy wszystkie nasze manatki spakowane. Byliśmy tutaj ostatnie 2 dni, zrobiliśmy sobie pranie. Lekko się przygotowaliśmy. Gotowa? Gotowa, jak najbardziej. Mari robi ostatnie pakowanka i wychodzimy powoli. Tam już pani pukała, dosłownie 3 minuty temu pukała, czy już się wyprowadzamy, bo jest akurat godzina 12. Wychodzimy, czy pani jest? Nie, pani gdzieś sobie pojechała, bo jeszcze niedawno słyszałem muzyczkę, jak grała. Tak. Pani stała pod drzwiami. Zostawiła rzeczy do sprzątania, teraz przyjdzie. Tak, tu miejsca dużo nie ma, bo tu jest od razu apartament, od razu jest winda. Taksa już zamówiona, przyjedzie albo stąd, albo stąd. Umówiliśmy się na rogu, siedzimy pod sklepem, bo pod naszym hotelem, nie wiem dlaczego, ale one tam nie chcą przyjeżdżać. A samochody czasami jeżdżą. Zobaczyliśmy mapę i postanowiliśmy, że idziemy w inne miejsce, żebyśmy stali tutaj sobie, żebyśmy od razu pojechali tam, bo my staliśmy na innym rogu, to musielibyśmy kółka tutaj robić, kręcić się, a tak po prostu jak on stąd przyjedzie, bo widzę po mapie i pojedziemy sobie w tą uliczkę od razu. Pierwszy raz będziemy jechać elektrykiem w Wietnamie. To jest wietnamska marka samochodów z taką fałką. Oni mają dużo modeli. Podpytałem kierowcę przez translator, mówi, że 250 km przejedzie na jednym ładowaniu w mieście. Chwila i już jesteśmy na miejscu, zabieramy nasze plecaki z bagażnika. Zapytałem jeszcze kierowcę, ile czasu ładuje ten samochód od zera do pełna. Mówi, że 45 minut i koszt takiego naładowania to jest 170 000 dongów, czyli to jest jakieś 24 zł. Dzisiaj wypróbujemy kolej wietnamską. No, nasz pociąg raczej tak nie będzie wyglądał, ale zobaczcie, tutaj jest odprawa i sprawdzają bilety. Jeżeli chcecie wejść na peron, to musicie pokazać pani bilety. Tak było też w Laosie. Aczkolwiek jak się pójdzie tam torami, później wam pokażę, to można wejść na stację bez biletu. Pani teraz sprawdzi nasz pociąg? Tak, tak, pani mówi, że to ten. Czyli mamy tutaj, nie musimy dużo łazić, od razu na pierwszym torze stoi. Jest 12:28, a pociąg ma odjechać o 13:00, on już tutaj stoi. Pewnie dlatego, bo startuje tutaj. Musimy podpytać, który wagon, bo tak nie jest napisane czytelnie. Pan wiedział od razu. Ale zobaczcie, przy każdym wagonie stoi osoba, która wpuszcza do pociągu jeszcze. Nasz wagon to numer 2. Tu jest 1, tutaj jest 2. Dobra, idziemy szukać naszych miejsc. Jesteśmy już w środku, 17 i 18 to nasze miejsce. No jeszcze nie jest pełne, ale jak sprawdzaliśmy, to jest pełny. Tutaj zobaczcie, można sobie iść torami. Ja tutaj raz szedłem sobie torami całą drogę, przeszedłem przez stację i poszedłem znowu torami tam dalej. Tam sprawdzają bilety, my wchodziliśmy tam kilka wagonów dalej, a tutaj, zobaczcie, jest normalne wejście. Jak ktoś wie, to po prostu sobie przychodzi i wchodzi tym wejściem. A tak wygląda stacja główna w Hanoi w całości. Żółty kolor. No ten budynek wygląda trochę mi na francuski. Jeszcze jedna sprawa z elektrycznymi taksówkami tutaj. Jak w Graba wchodzę i sprawdzam ceny za jakieś przejazdy, to te elektryczne zawsze są najtańsze, więc nie wiem, czy tu jest jakaś dopłata, czy oni promują, żeby jeździć właśnie elektrykami, nie wiem, ale zawsze są najtańsze. Wpadłem jeszcze do Circle kupić jakieś napoje, biorę dla Mariki herbatę tajską, bo tutaj mają, a dla siebie biorę kawę. 12 minut do odjazdu pociągu, ja z tego sklepu mam 8, więc idę takim szybszym krokiem. To jest rewelacyjne w Wietnamie, jest godzina przed 1 i patrzcie, pora obiadowa, więc ludzie sobie poprzychodzili w takie miejsca, na chodniku siedzą, tutaj sobie chłopaki piją herbatę, ludzie są w takich samych mundurach, więc pewnie z tej samej pracy. Po drugiej stronie jest to samo. Jakiś sklepik, gdzieś można się herbatę napić. To są takie miejsca, których nie ma u nas w Polsce i tego brakuje. Jak się jeździ gdzieś po Azji, no to widać różnicę. Fajnie by było wyjść gdzieś koło domu, wypić sobie taką herbatę za 2 czy 3 zł. Ja bym był zadowolony.
pani czy pan, który to sprzedaje, też byłby zadowolony, bo mógłby sobie zarobić albo dorobić chociaż trochę do emerytury. Ten zegar pokazuje, że za 2 minuty odjeżdżamy, a tak naprawdę odjeżdżamy za 6. Tak mi się wydaje, według mojego zegarka. Widzę już, że pociąg stoi, także zdążyłem. Pan już składa... O, tędyk mam wejść. Pan już składa wejście. Ale ja chcę tu, bo ja do tego wagonu idę. O, czyli odjeżdżamy. Herbatka. Ja, dziękuję, bez mleka. Udało się? Udało się. O, bardzo dziękuję. Wyrobiłem się. Odjeżdżamy? Odjeżdżamy, w ogóle dzwoni, nie wiem, jest za 5? Widziałem, bo tam, a zegarek na stacji chodzi źle. Aha, ale jest za 5 i pan tu raz dzwoni tutaj, zamknął drzwi i takimi dzwoneczkami jeszcze dzwonił, że koniec już. A kibelki w wietnamskich pociągach to takie, dziura w podłodze, takie azjatyckie. Tutaj pan pilnuje, więc raczej nie będzie tak jak w Indiach, że będzie można sobie usiąść i podziwiać widoki. No, takie okienko tylko jest. W naszym przedziale jest klimatyzacja, tutaj widzę, w innym wagonie jest kibel. O, ten sygnał to chyba odjeżdżamy. Czy to jest jakiś lepszy przedział? O kurde, i umywalka tutaj nawet jest. Ja to się tak zgrzałem, te kilka minut co byłem na dworze. Tu jest chyba przedział, sypialniany. Wystartowaliśmy, więc punktualny jest pociąg w Wietnamie jak na razie. Tutaj jest pusty przedział, musiałem przejść 3 wagony, żeby znaleźć taki. Patrzcie, tak wygląda sypialniany wagon w wietnamskich kolejach. 3 łóżka. Są też droższe, że są tylko 2 łóżka. No i jak widzicie, można sobie jechać na dłuższą trasę. Górna prycza pewnie najlepsza, bo nikt się nie kręci za bardzo, bo tutaj to wiadomo, zawsze ktoś przyjdzie, coś tam kopnie, siądzie, ale nieźle, bo zobaczcie, jedziemy i jedziemy pociągiem równo z ulicą, w ogóle jak tramwaj. W pociągu jest serwis, pani. Xin ciao, pani sprzedaje jakieś posiłki, to wygląda mi na jakieś ciepłe dania. O, tu chyba nikt nie chce. Patrzcie na tą zupę. Zupa ryżowa. No ja takiej zupy nie lubię, ale oni tak jadają właśnie. Tutaj jest mięso, jest też jakaś kolendra, tu pani już ma przygotowane takie, żeby szybko było. No i też jakieś owoce są. 40 000 pani za taką zupę bierze, czyli 6 zł. O, niespełna 6 zł powiedzmy. A tutaj jeszcze widzę, że pan jakieś parówki sprzedaje. Kolejny serwis, dosłownie kilka minut minęło. Pan miał tutaj bardziej napoje i jakieś przekąski, chrupki, widzę jakieś chipsy. Tutaj nie ma lipy, zobaczcie, ktoś zamówił sobie z lodem, pan wyciągnął z woreczka taki lód, rozbije teraz na małe kawałki i już będzie zimny napój. Konduktor przyszedł i sprawdza bilety od razu. Tutaj też na gawę nie ma jazdy. Po godzinie dojechaliśmy na jakąś stację, nie jest to duża stacja i też dosłownie 2 minuty i wszyscy już siedzą. Tutaj też pan, nie wiem czy zaraz mnie nie będzie gonił, żeby wsiadać. Schody takie składane ręcznie, pan już złożył schody, więc już nie ma wychodzenia. Zatrzymaliśmy się na jakiejś stacji, ale dosłownie na chwilę i już ruszamy dalej. Nawet nie zdążyłem wyskoczyć. Drzwi zamknięte. Pani z tym wózkiem jedzie już po raz 3. O, jeszcze pani pozdrawia telewidzów. Konduktor chodził i kazał wszystkim stanąć, którzy wysiadają na tej stacji. My też wysiadamy, więc ściągamy powoli nasze plecaki. Maria jeszcze poszła szybko do toalety, no i wychodzimy. Chyba będzie właśnie wyskakiwanie szybko. I jesteśmy na naszej stacji. O właśnie, ładne wyjście. Myślałem, że tu będę musiał skakać, a pan rozłożył te schody. Nawet to nie są schody. Super sprawa, 2 godziny 15 minut. Super. Tak miało być, tak? Tak, thank you. Nasz pociąg już odjeżdża, ale zwróćcie uwagę, czego tutaj brakuje na tym kadrze. 3, 2, 1, no ten dym, który tutaj widzicie, a u nas, no to są trakcje, a tutaj nie ma, spalinówka. Wejdziemy jeszcze na stację, idziemy do kasy podpytać o bilety wyjazdowe z tej miejscowości. Będziemy mieli rozeznanie, jak będziemy chcieli właśnie opuścić tą miejscowość Ninh Binh, jak będziemy sobie planować kolejne miasto. Marii sprawdza jeszcze rozkład, ale patrzcie, co mi się podoba. Siadacie sobie na krześle przy pytaniu, przy kupowaniu biletów, super. Podpytaliśmy jeszcze o cenę pociągów do Da Nang. Okazuje się, że są tylko nocne. No tak samo długa trasa, więc tu się wyjeżdża koło 22, a dojeżdża się koło 10-11 rano.
ale no, z tego, co nam pani powiedziała, to się w ogóle nie opłaca. Ceny na ten moment autobusem 2 razy taniej. Autobusem dojedziecie od 108 zł. A jeszcze co ciekawe, z Hanoi, jakbyście chcieli wrócić, to dolecicie z samolotem. Co od 125 zł są mniej więcej samoloty do Da Nang. Z Ninh Binh mamy jeszcze jakieś 7-8 km, żeby dojechać no tam, gdzie planujemy. Hotelu też jeszcze nie mamy, więc szukamy teraz jakiegoś skutera, żeby wynająć. Podoba mi się tutaj, że od razu skuter możesz wypożyczyć i kawy się napić. Może kawa gratis? O, Jest i piesek. Kolega już wybiera kluczyki, bierzemy sobie, wypróbujemy najpierw ten, jak jeździ. pan wyciągnął już nam skuter, dokręcił lusterka. O ja, O kurna. i to nowy skuter. Ale odgłosy, no. No ci powiem, pan mówi, że to te lepsze, ale jeszcze raz. No nie zachęca. Jakiś słaby. Słaby? A, to trzeba spróbować ten tańszy w takim razie, ten starszy. Wybraliśmy inny, ale ten w ogóle nie pali. Pan tutaj zagląda, czy ja to widzę. No chłopiec, z takimi skuterami to ty gdzie tutaj ten biznes prowadzisz? To już trzeci, tamtym jechałem, daję mu gazu, on w miejscu stoi nic, ja mu więcej gazu daję, aż w końcu załapał i tak o, wiecie, więc na pewno się nie nadaje, to trzeci teraz. To 3 razy sztuka. Ten najlepszy z tej trójki. Hamulce, wszystko ok? Hamulce ma lepsze niż ten, co jeździliśmy na północy. O, to też dobrze. Myślę, Hamulce że można ważne. się utargować i brać. Okej. Zrobiliśmy jeszcze final check, czyli Tak, sprawdziliśmy sprawdzone. wszystkie kierunki, światła. Bierzemy na 2 dni. Na 2 dni No, na razie, a najwyżej później przedłużymy. Mamy już tutaj z kierownikiem dogadanego WhatsAppa, także No 2 to dni na dobrze. początek. Zabierzemy się teraz z naszymi tymi No, manatkami? może być ciężko, jak coś najwyżej 2 razy obrócę szybko. Dobra. Jest? A my jeszcze hotel, pan się śmieje, my jeszcze hotelu nie mamy wybranego. Jedziemy do 2 miejsc, zobaczymy. Zobaczcie, kod zatwierdza naszą umowę, przeczyta i zaraz podpisze pewnie łapą. Więc płacimy 300 000, czyli 21 zł za jeden dzień, czyli 150. Tak jak mówiłem, bierzemy na 2 dni, a jak będziemy przedłużać, to zapłacimy na koniec. Come on! Pakujemy się powoli na ten skuter. Marii już zapakowana w plecaki. No ten to będziesz musiała na kolana Nie, wziąć raczej. Na kolano, tak myślę, czy twojego też na kolano nie wziąć. No z tatą Nie, też ten takie mi tutaj jest dobrze. Tak? A, no spoko, to ja jakoś tam dam radę. Najwyżej plecak z tyłu będzie wisiał, bo nie ma żadnej, gdzie go tam położyć już z tyłu. Kończy się miejsce dla mnie. Ja już kask założony i ten właśnie zostawiam sobie tutaj, o, na nogi. W sensie mało mam miejsca tutaj na nogi, więc no, ale jakoś damy radę, jak się będzie jechało. To... No nie pierwszy raz tak No nie robimy. Ja pierwszy pamiętam raz. naszą nasiargało. To się nasiargało, pamiętasz? O, to samo było. Na nie weszły bagaże do schowków. Tak. Trzymaliśmy je cały czas na siedzeniu, znaczy pod siedzeniem jakby. Siedzieliśmy na samolocie. plecakach w samolocie, a później właśnie z tymi bagażami zapakowaliśmy się na mały skuterek i Tam daliśmy było radę. Tam było daleko, jak jechaliśmy, a tutaj 12 minut tylko, więc w razie co też można wrócić. Uwaga, Marcin siedzi. Jedziemy. Ja teraz się Jezus, ładuję. Elegancko tam. No nie, spoko, spoko. Jeszcze Tak? lepiej, no jeszcze lepiej niż na tamtym, bo się nisko siedzi, nie musiałam tak wysoko nogi podnosić. Okej, come on! A, spokojnie damy radę. Będziemy jechać O. 20 minut, ale dojedziemy. Mogę jeszcze do tyłu się posunąć, bo jakby się to tak na Nie, tobie teraz. ja już usiadłem, nie chcę się już ruszać. Okej. Jesteśmy na miejscu, idziemy zapytać na recepcję i zobaczyć też pokój, co mają. Idziemy teraz sprawdzić pokój, jak wygląda. Tak wygląda pokój za 46 zł. Jest też z balkonem, jak te widoki tutaj, na kanał, na góry. 320 000 dongów. I tu też pewnie jest klimatyzacja, tak. Jest klimatyzacja u góry i jeszcze tylko zobaczę łazienkę. Łazienka też ładna, czysta, nowa. No tak, a nie, to ten chyba jest droższy. Ten z balkonem, czyli za 60 zł. Wszedłem na taras, na górę i takie widoki są z tego tarasu. Patrzcie, piękne góry dookoła. Dobra, idę jeszcze zobaczyć ten pokój drugi, ten tańszy. Ale idę jeszcze z drugiej strony zobaczyć najpierw na górze tutaj jakie widoki.
Można sobie tu pewnie przyjść i posiedzieć, podziwiać. No trochę dachów, trochę miasta, no i te piękne góry, które tutaj wystają. I tutaj widzę jeszcze kanał. A tak wygląda pokój za 45 zł. Tam jest łazienka przeszklona, łóżko, trochę mniejszy pokój, no i nie ma tego balkonu. A łazienka, prysznic. Aha, myślałem, że wanna jest, bo czasami jest tak, że można sobie posiedzieć w wannie i właśnie patrzeć przez te okno. Sprawdzone? Kurczę, no jednak ta pani jedna to taka nieprzyjemna. Jak powiedzieliśmy, że dziękujemy na razie, to nawet nam dziękuję nie odpowiedziała. Wredna No. baba, bym powiedział. Moglibyśmy zostać tu, bo naprawdę przyjemnie, ale samo to jakby tak się nie miło czuję, tak na wstępie, zero uśmiechu nawet, a po co tu, a to, a drugi pokój mam jeszcze... Po co nagrywasz? No. Się czuję, jakbym jadł śniadanie, czy nie ma tam jakiejś myli czasami. Dobra, mamy jeszcze jeden, więc jedziemy, stąd jest 4 minuty. Chwila, jesteśmy już pod następnym hotelem. Tak się nazywa, tam Min House. Basen, patrzcie, przed wejściem można się chluptać, a my idziemy zobaczyć, jakie pokoje pani ma. Zaraz zapytamy, czy ma na górnym piętrze, bo ty na dolnym, jak widzicie, tutaj słaby widok. Pani się pyta, chcecie iść na 3. piętro, bo jest najlepszy widok. My mówimy, że chcemy. Z tamtej strony widać góry, tutaj widać jakąś fabrykę, też są góry. Ten hotel, widzicie, pola dookoła i góry. Ładnie wygląda. O, na sam koniec pani nas prowadzi, więc będziemy mieli pewnie duże okno z przodu. Tak? Aż tak? No tam te górki widać. Pięknie. O, Mountain View pani mówi. Pięknie, internet widać jest, duże łóżko, duże okno, klimatyzacja jest, gdzieś jest, dobra. No i ten widok tu pani nam mówi, że mamy widok na góry. Szefowa dała nam 300 000 za ten pokój, czyli 43 zł ze śniadaniem. Także superancko, na pewno zostaniemy tutaj 2 dni, jak nie będzie żadnych problemów, a wydaje mi się, że nie będzie, bo jesteśmy tutaj na wiosce, jest cicho, także jest spoko. I przede wszystkim też zostaliśmy przywitani z ogromnym uśmiechem na twarzy i od razu tak, tu wam pokażę najlepszy pokój, tu jeszcze tak walił, tu wiatrak od razu włączyła, mówię, przyniosę wam wodę zimnej i tak dalej. Także całkowicie, wiecie, taki, no gościnność, po prostu, że chcecie nawet zostać dla tej osoby. I jest trochę taniej. Wszedłem na dach, tutaj widzicie, ciuchy są, piorą sobie, pewnie rodzina tutaj też mieszka. I spójrzcie jeszcze raz na ten widok. No pięknie. Tutaj podejrzewam, że 10-15 lat temu tych hoteli tutaj nie było. Tutaj były pola ryżowe i góry dookoła i pewnie jakieś lokalne domy, tak bym obstawiał. Chwilę się zrelaksowaliśmy, została jakaś godzina do zachodu słońca, więc my jedziemy stąd coś zjeść najpierw. Szukamy jedzenia, mamy niespełna 2 godziny wolnego, bo Maryka później zaczyna pracę, więc jakieś kanapki może wlecą. Coś tam jeszcze jest? No ten, tak, to brzmi jak bitek, to co jadłeś w Hanoi, tylko nie jest napisane, tylko to się nazywa tutaj banh mi pan, więc wydaje mi się, że coś podobnego, bo możesz wziąć z wołowiną. Z wołowiną 80, 70 z wieprzowiną, z kurczakiem za 70 i jakaś tradycjonalna za 60. A od razu obok bułek jakiś sklep, proszę bardzo, dla spragnionych. A my jedziemy dalej. Oj, sushi, Marcina, za mną dzisiaj tak sushi chodzi. Gdzie sushi? A jest. Tutaj, japońska restauracja. No nic, jedziemy póki co jeszcze dalej, bo Marcin chce zobaczyć boczek w jednym miejscu. Mnóstwo tutaj jest tych knajpek. Tydzień czasu nie wystarczy, żeby je obskoczyć. Widzicie to, a jak widzicie to, to znaczy, że ja sobie tutaj coś wezmę. Oczywiście jak będzie cena odpowiednia, to jest mięso pieczone. Oni pieką w tych kotłach wielkich tutaj, później rozpalają ten węgiel i to po prostu gdzieś tam się przypieka. Wiadomo o co chodzi. Pani ładna ściemniara. Jest tak. Pani ładna ściemniarka, tutaj było 30 000, pani dla nas mówi 40. Marii wcześniej zauważyła u pani innej. Było 30, mówimy, ale było 30, koleżanko, no i o, i tu będzie, no dobra, i będzie, o, pięknie. No właśnie, było 30, więc chciała nas pani tutaj oszukać o 10 000 na 100 gramów, to sporo. To wszystko trzeba teraz pociąć i poprosiliśmy panią, żeby skupiła się właśnie na cienkich plasterkach, a nie na grubych, no bo wiecie, cienkie plasterki lepiej się je. Ale Jeszcze cieplutki. Też zjadłeś? ale dla mnie trochę inaczej niż to, co do tej pory jedliśmy, nie? Jakby był inaczej w ogóle robiony, nie tak dużo przypraw, ale sosik jest, więc myślę, że tutaj... Czuć takim wędzonym. Ja mam swój boczek, a wróciliśmy jeszcze do tej restauracji, gdzie Marii sprawdzała te bułki, więc musimy zjeść bułę dzisiaj. Ale też znaleźliśmy jedną fajną opcję, ale to zobaczymy, czy dzisiaj, czy jutro. No właśnie, zobaczymy jak z tą pracą dzisiaj wyjdzie, o której skończę finalnie, także tak, może podjedziemy jeszcze. Biorę się za jedzenie mojej wieprzowiny. Marii też tutaj podjada. Marii też lubi, jak jest chude. O, patrzcie. Do tego jest jakieś zioło, nawet nie wiem co to jest. I do tego ten sos pyszny. Marii jeszcze czeka na swoje danie, a ja... Szybko zacząłem jeść, żeby ta skórka, która jest chrupiąca, była nadal chrupiąca, bo później ona się robi miękka. I jak to zazioło? Wyczuwalne? Duża różnica? Bo w ogóle to jest ciekawe. Właśnie nie Już mogę... w Wietnamie, no właśnie taką siatę różnych, ale tu widzę, że chyba jest tylko jeden rodzaj, nie wiem, bazylia? Trochę jak bazylia, trochę jak mięta, trochę jak szałwia, może nie. Nie wiem. Ciężko powiedzieć.
Ale pasuje idealnie moim zdaniem właśnie do takiego mięsa. Odświeża bardzo. Przyszło Mariki danie, w sumie nawet 2. Buła z awokado. To prawie że pół, no nie, taka ćwiartka awokado długiego. O kurna. Ocena tej restauracji 4,9, także super. I do tego sajgonki. Sajgonki plus ta bułka wyszło Marikę 90 000, czyli 13 zł. Dobra. Fajny smak. Ja też zaraz gryza chcę. W sumie to się ładnie najedliśmy tą kolacją i tym mięsem. Jesteśmy jeszcze pod sklepem, weźmiemy jakieś zakupy szybkie, woda, coś do picia i wracamy, bo za niespełna godzinę Marika zaczyna pracę. Ale ja jestem zszokowana tą miejscowością, w sensie zaskoczona. I to bardzo, co tutaj się dzieje, jak dużo jest imprez takich, na przykład mijaliśmy autobus przerobiony, taki dach na imprezę, bus przerobiony na imprezę. Teraz tak samo ktoś tutaj słyszy, nie wiem, czy to muzyka, czy ktoś gra na skrzypcach, także jedzie się i to jest taki klimacik. Myślałam, że to będzie takie kiczowe miasteczko, Ale tu naprawdę, jeżeli chodzi o Wietnam, kurczę, gdzieś tam z tyłu głowy miałem Wietnam, że to będzie bardziej tak biedniej. To chyba dobre słowo. A to jednak wszystko jest tak dobrze zrobione, że nad polskim morzem jakby można by było porównywać. Zobaczcie na to, jesteśmy w supermarkecie. Nic dziwnego. A pracownice marketu mają tutaj taki garnek, że sobie gotują kulki jakieś, widzę, makaron i robią sobie zupkę. Kiełki też nam wrzucały. Nie wiem, czy one tutaj sobie mają teraz przerwę taką na jedzenie robią, czy co, ale no widzicie, jak to tu wygląda w Wietnamie, na luzie. Za to właśnie uwielbiam Azję, że takie rzeczy można spotykać właśnie w takich miejscach. No bo w Europie, no to pracodawca by już takiego kogoś pogonił. Wróciliśmy już do pokoju. Mari ma pół godziny, więc się szykuje. Ja też odpalam filmy i będę sklejał. Po zajęciach wychodzimy jeszcze? W miacho? no. Jedziemy zobaczyć, czy wieczorem coś tu się dzieje. Zobaczymy, ale ale w końcu ja dzisiaj będę pracowała do późna chyba, więc nie wiem, czy to się uda. To ja sam pojadę, dobra. Możesz jechać sam, ale po drodze też coś chciałam powiedzieć, zamówiłam kawę za 35 000, czyli no już powinna, wiecie, normalnie jest 2 razy większy kubek. Ja to otwieram Tu nawet nie ma tej ubitej śmietany, takiej słonej. i pół kubka dosłownie, no ja wzięłam teraz tylko łyka, żeby spróbować, nawet nie łyczka, no. Połowa tego, bo ja też spróbowałem, to jest mleko kondensowane, więc wyobraźcie sobie, jakie to jest słodkie. Bo tam trzeba wody dolać, bo tego się nie da pić. Nie, kawę zaraz dodatkowo A, zrobię. kawę można zrobić, bo mamy kawę, tak. I doleję, ale naprawdę tu w ogóle nawet smaku kawy, no mało, czuć samo to mleczko skondensowane. My se ustalili, że my se pojedziemy. I jedziemy. Jedziemy, może coś zjemy. Ja to jeszcze full po tych sajgonkach. No ja też jeszcze nie głodny, ale już bym coś zjadł. A jeszcze zapomniałam, ja tą kawę wypiłam. Ja mówię, co ja taka jestem? A ta kawa betonuje i to dość dobrze. Ja tą kawę czasami jestem głodny, wypijam i później 3-4 godziny z głowy. No to nie, dlatego ja się czuję taka najedzona. Mówię, co jest tak ciężko? No, kawa. No to ruszyliśmy, zobaczymy, co na tym mieście się dzieje. Jest 10:30 wieczorem, tutaj u nas na tej głównej ulicy przy hotelu, to no w sumie to się nic nie dzieje. Musimy kawałek przejechać tam dalej, ale to też knajpy koło 10-11 się zamykają. Do głównej ulicy żadnego skutera, samochodu nie minęliśmy, ale tutaj też ruch o wiele mniejszy niż w ciągu dnia. Wjeżdżamy do centrum, masaże potwierane. Ale masaże to do końca, do rana, no bo nie wiadomo jaki klient się trafi. A masaży właśnie nie brakuje ani po jednej, ani po drugiej stronie. Najwięcej tego, jak aptek w Polsce. O, muzyka na żywo. O, tutaj po prawej, zobaczcie, właśnie mówiłam wcześniej o tym autobusie, który jest przerobiony na jakieś nieźle. karaoke czy imprezkę. Dobrze I co? to wygląda. Ale co, nie ma imprezy? No tam coś się działo, dopiero muzykę było słychać. Ale ludzi to ja nie widzę. Dojechaliśmy do końca. Indyjska, kolejna. O, kolejna indyjska, tak. Dzisiaj Sporo wymieniliśmy tutaj z 2. indyjskich. Już? I co, otwarta? A też już widać, że chyba kończą robotę. Dużo jest takich budek porozstawianych właśnie z naleśnikami, z waflami. O, i tutaj tak samo z bułkami. bagietkami, no właśnie, z bułkami i kawę. Tutaj też cicho, spokojnie. Wcześniej panie tutaj jakieś tańce miały. O, zobaczcie, kolejna buda właśnie w podobnym stylu co przed chwilą. Parkujemy i coś sobie wybierzemy. Słyszycie jaka impreza? Tam gdzie jest ten bus? Karaoke. Dobrze chłopakom idzie. I tak to się skończy. Kanapka z wołowiną będzie grana, będzie jeszcze do tego jajko i ser. Widzę, że ta wołowina już jest usmażona, więc ona będzie tylko podgrzana. I jak to w Wietnamie, bułka nożyczkami rozcinana. Pani nasmarowała tam już jakimś majonezem do tego warzywa, ale tu widzę, świeże warzywa będą.
Pani kładzie warstwę sera na górę, no niech to pani zapieka, to będzie wtedy pyszne. Zobaczcie jeszcze tutaj, pani ma taki piekarnik w tym wózku, a niech się grzeje ta buła. W tym miejscu menu jest dość spore, więc wybór macie. Naleśniki, jakieś wafle i pani akurat tutaj robi komuś jakiegoś naleśniora z nutellą. Zapomniałem, że tu jeszcze jajko do mojej będzie. Wygląda na to, że moja buła będzie już gotowa. O proszę, jak ten ser rozpuszczony. Pani upchała jajko, tak wygląda moja bułka. Mari, ty ponoć głodna nie byłaś. Ale wygląda pysznie. Uciekam. Z tym serem jeszcze zapieczonym. Jedz, póki jest ciągnący się. Ja, jedna z lepszych. Tak szybko? Ale sos pyszny. Ale się fajnie ciągnie. Brakuje tylko pieczarek. A ja czuję sobie pieczarek. Nie było pieczarek? To smak wołowiny. O, to ja sobie wmówiłam chyba, że to polska zapiekanka, bo taki sos też mi się skojarzył. Ale naprawdę dobra. Jedna z lepszych, jakie tutaj jedliśmy, ale wydaje mi się, że to ten sos i ciągnący ser robi robotę. Zjedliśmy bułę, Mari wzięła 2 gryzy, posmakowało, ale Mari sobie domówiła jeszcze na kolację, no właśnie, takiego wafla pani teraz, no jeszcze chyba nie, ale już sprawdzała, więc zaraz będzie gotowe. Mari z jakimiś dodatkami wzięła. Ciekawe, co ma więcej kalorii, twój deser czy moja bułka? Albo moja kawa, którą wcześniej wypiłam. O, no to już w ogóle dzisiaj to jesteś na plusie na 2 dni. No. Muzyczka, cały czas tam gramy, płacimy nasz rachunek i jedziemy już na chatę. Zapytaliśmy jeszcze o lód, pani mówi, no nie wiem czy sklep otwarty, ale ja mam tutaj, to wam dam, także jest spoko. Teraz będziemy mieli taką tajemnicę między sobą, tylko nikomu nie mówcie. Marika jedzie skuterem bez prawa jazdy, a Matko. tutaj to jest nielegalne. W sumie nie do końca, bo jakby to był elektryk, to by było legalne. No właśnie. A jak spalinówka, to nielegalne. Przyjechaliśmy już pod nasz hotel. Wcześniej nie było chyba widać tej nazwy tak za bardzo. Tu wam pokażę. O, tutaj dzisiaj śpimy. Spokój u nas w hotelu. Nic się nie dzieje, nikt się nie kąpie. Bo też nie jest jakaś późna godzina, ale w ogóle jest tak po sezonie, że my chyba jesteśmy jedynymi gośćmi. No właśnie, widziałem nigdzie się nie nikogo. świeci. Nigdzie się nie świeci. Nie widziałem dzisiaj nikogo. Bo tak naprawdę nikt nie jest taki mądry jak my. I ludzie wiedzą, żeby nie przyjeżdżać w porę deszczową do Wietnamu. A my co? A my jak zwykle. Na przekór. Filipiny ostatnio Filipiny tak też. samo, Wietnam tak samo, a co? Ale za to możemy spać za 45 zł niecałych ze śniadaniem w takich miejscach. My się powoli do spania szykowaliśmy, jest po godzinie 2. Patrzcie jak nam się tu rozpadało i zacina nam tutaj, a tak zacina, że tu nie ma żadnego progu, że ta woda aż nam tutaj wleciała. Patrzcie, tutaj jest już woda w pokoju, więc musimy tu jakiś ręcznik położyć, bo jak to zostawimy, a tu będzie padać 2-3 godziny, to tą wodę będziemy mieli aż pod łóżkiem. I tak już przesunęliśmy bagaże w tamtą stronę, żeby nam nie zmokło. No nic, no jeden ręcznik musimy tutaj położyć, żeby ta woda nie leciała nam jakoś. Niestety musieliśmy zakończyć wcześniej naszą podróż po północnym Wietnamie. Wróciliśmy do Hanoi. Pewne sprawy musieliśmy załatwić w Hanoi i ruszyliśmy już trochę dalej na południe. Więc więcej filmów z północy Wietnamu nie będzie. Będziecie musieli poczekać na takie filmy, kiedy my wrócimy następnym razem do Wietnamu, gdzie też są fajne rejony i pokażemy to wam w następnych odcinkach. A na dzisiaj to już wszystko. Jak się podobało, to wiecie co robić. Łapka, komentarz, udostępnienie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!